Ukończyliśmy projekt, za mną stoi Nissan Skyline R34 z silnikiem LS3 V8 o pojemności 6,2 litra. Dlaczego taka specyfikacja? Dlaczego się na to zdecydowałem? Za chwilę o tym opowiem. Rebel soul child got a fist balled, I'm a respawn of ancestors and I'm blessed, They are not him, tell him fess up, I get check stub, hella carefree, nothing scares me, hella reckless, yeah, I got next up, right, no we not the same, cause see when I look in your iris. Często w dyskusjach o tym projekcie pojawiały się opinie, że jednak to jest oryginalny Skyline, powinien zostać tu oryginalny silnik, że trochę to jest czasami psucie auta, wkładanie silnika amerykańskiego do JDM-a i miłośnicy JDM-ów czasami mieli takie zdanie. Części osobom to się podobało, bo znają zalety LS-a i uważali, że ten projekt jest naprawdę fajny. No i teraz chciałem się też trochę do tego odnieść, dlaczego żeśmy się na to zdecydowali. No przede wszystkim dlatego, że to jest Skyline, który ma służyć do driftu. No i oryginalne silniki to są silniki doładowane, których specyfikacja i elastyczność zależy bardzo od obrotów, tak? Czy chodzą na obrotach, czy kręcą się wysoko. Natomiast ta specyfika to jest silnik połączony z automatyczną skrzynią biegów ZF-a 8-biegową, więc nie ma tutaj klasycznego sprzęgła, które można kopnąć i wkręcić silnik na obroty, a to jest przecież jakby domena tych Japońców, tak? Airbag, JZ, to są silniki, które no, lubią wkręcać się na obroty, no i trzeba od czasu do czasu kopnąć. Kiedy jest duża turbina, no to naprawdę tych kopów czasami potrzeba dużo, żeby po prostu podczas takiego przejazdu driftingowego ten silnik obudzić, żeby on osiągnął swoją moc. Natomiast właśnie LS w moim przypadku, kiedy nie mam rąk, nie mam sprzęgła, cała jazda bazuje na automacie, no tutaj okazał się idealnym rozwiązaniem, ponieważ to jest duży silnik, duża pojemność, 6,2 litra, do tego mamy zastosowane duże głowice z większymi przelotami PRC, więc mamy tutaj około 500 koni, do tego dość duży moment, prawie 700 Nm, no i dzięki temu rzeczywiście praktycznie z dodania gazu ten samochód potrafi pojechać. Zakres użytecznych obrotów jest wyższy, ponieważ już od 2500 obrotów ten silnik naprawdę ma fajny moment i jest w stanie się podnieść jadąc w łuku w zakręcie driftem. Nawet jak te obroty spadną, jest w stanie się podnieść z gazu. No i to jest główna przyczyna, dlaczego zdecydowaliśmy się na taki silnik. LS3 to jest silnik fajnie wyważony, ma 4 cylindry w rzędzie, więc też nie wystaje tak daleko do przodu jak silnik 6-cylindrowy. Do tego jest dosyć niski, kompaktowy, więc też bardzo ładnie tutaj wygląda w tej komorze silnika i szczerze mówiąc bardzo mi się podoba właśnie ten silnik w tej komorze silnika, w tej karoserii. Również jego zaletą jest waga. Silnik bazuje w oparciu o blok aluminiowy, więc tak naprawdę jest lżejszy niż żeliwne jednostki. No i przez to, że jest krótszy, można go sobie troszkę cofnąć do tyłu i praktycznie na końcu kielichów kończy się silnik, a jednak w tych 6-cylindrowych jednostkach ten silnik wystaje tutaj bardziej do przodu, no i rozłożenie masy jest troszkę mniej korzystne, więcej masy idzie na przednią oś. W tym projekcie chłodnica wody przeniesiona jest do tyłu, więc z przodu mamy tylko dwie małe chłodnice od oleju silnika, skrzyni biegów, no i już trzecią malutką od wspomagania. No i tak naprawdę na silniku można powiedzieć kończy się cała masa, która jest z przodu, bo te chłodnice ważą naprawdę niewiele. I rozłożenie masy naprawdę zmieniło prowadzenie samochodu, dzięki temu, że część rzeczy jest przerzucona do tyłu, mam na myśli bak paliwa fajnie umieszczony, chłodnica, akumulator i trochę innych rzeczy. To powoduje, że Skyline zaczął się dużo lepiej prowadzić, zaczął być bardziej przewidywalny. Wbrew pozorom, to jest JDM, ale Skyline nie jest
idealną jednostką do driftu. Konstrukcyjnie jest podobny do Nissana S14, ale jednak Nissan S14 łatwiej się prowadzi. Natomiast nam się udało znaleźć taki setup, że Nissan zaczął dobrze się prowadzić i rzeczywiście nawet pozwala na wygrywanie zawodów, więc jesteśmy też zadowoleni z tego poziomu, do którego samochód został doprowadzony. No to co, pewnie wszyscy jesteście ciekawi, jak brzmi takie auto. W zasadzie połączyliśmy tutaj wydech z klasycznej V8, czyli dwa kolektory po obu stronach schodzą się w jedną grubą rurę, w zasadzie oryginalną ze Skyline'a, więc brzmi naprawdę ciekawie, fajnie, basowo. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim swapie amerykańskiego silnika V8 do JDM-a, a ja odpalam i pokażę Wam, jak pięknie brzmi.